Cześć, witam Was w moim filmie. Dzisiaj zapoznamy się z nowym produktem, jakim jest maszynka do golenia Philips S9000. Cena tej maszynki robi wrażenie. Jest to jeden z droższych produktów na rynku i dziś dowiemy się, czy tak naprawdę jest warta swojej ceny, czy dobrze goli, czy wraz z ceną idzie jakość. Pokażę Wam, co jest w opakowaniu, żebyście wiedzieli, za co płacicie. Zanim kupiłem tą maszynkę, też chciałem się dowiedzieć, co jest w środku, jak jest zbudowana, jakie są materiały, aby później, wiadomo, nie wydać pieniędzy na darmo. Na koniec pokażę Wam, jak ta maszynka sprawuje się w akcji. Zobaczymy, czy pozostają jakieś podrażnienia. Ale zanim to zrobimy, zapraszam Was gorąco do subskrypcji. Wkrótce nowe, ciekawe filmy. Opakowanie jest przyzwoite. Jednakże za tą cenę można by się spodziewać czegoś lepszego. W środku eleganckie etui, trochę makulatury, czyli instrukcje, gwarancje i sama golarka, która posiada specjalnie wyprofilowane miejsce w etui, co chroni ją od uszkodzeń podczas transportu. Dodatkowo znajdziemy trymer konturujący, ładowarkę USB i, co ciekawe, ładowarkę indukcyjną. Całość prezentuje się bardzo stylowo i przyzwoicie. Są różne zestawy z tą samą maszynką do golenia. Możecie jeszcze znaleźć na rynku wersję z trymerem do zarostu i szczoteczką do oczyszczania skóry twarzy. Zarost na policzkach goli się perfekcyjnie. Wąsy wymagają wyższych obrotów i więcej przejść. Maszynka radzi sobie nie najgorzej z brodą, jednak brakuje tu trochę regulacji wychylenia kątów głowic golących. Szyja wypada najgorzej niestety, ze względu na delikatną skórę i rzadkie włosy. Tutaj trzeba uważać. Generalnie maszynka wypada świetnie, nieporównywalnie lepiej niż moje poprzednie maszynki, czy to z oszczami równoległymi, czy z oszczami okrągłymi, nie ma znaczenia. Używałem tą maszynkę przez około tydzień czasu. Na jedno golenie zużywa się około 5% baterii, więc powiedzmy 10 użyć, 50% mniej, więc bateria trzyma bardzo długo. Czy polecam tą maszynkę? No przede wszystkim dla kogoś, kto oszczędza kasę, to nie polecam. Jest dość droga. Dla kogoś, kto jeszcze nie miał żadnej maszynki, też nie polecam. Najpierw niech sobie spróbuje na różnych maszynkach i tych, które mają ostrza równoległe i ostrza rotacyjne, czy w ogóle jego skóra akceptuje takie maszynki, czy takie golenie po prostu maszynką elektryczną. Jest to najlepsza maszynka, jaką w ogóle miałem i osobiście, moja prywatna opinia, bardzo mi się podoba, zatrzymuję ją i będę ją używał. Golenie mi starcza na pół dnia, większość dnia podczas pracy, kiedy we wcześniejszych maszynkach nie mogłem się nawet dobrze ogolić. Jeśli chodzi o używanie maszynek takich tradycyjnych z ostrzami, no to z goleniem pod włos starczało na cały dzień. Maszynka jest ekskluzywna, bardzo mi się podoba jej wygląd, jest elegancka. Taka trochę biznesowa, z drugiej strony no, spędzi i tak większość czasu w łazience, więc nie ma to większego znaczenia. Etui myślałem, że nie będzie przydatne, ale kiedy pojechałem do domku w górach na kilka dni, bardzo się to sprawdziło. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Maszynka goli bardzo dokładnie i nie mam podrażnień skóry. Więc osoba, która pierwszy raz kupuje maszynkę elektryczną, myślę, że powinna pójść w coś tańszego i spróbować sobie z ostrzami równoległymi i z ostrzami rotacyjnymi. Ładowanie indukcyjne, bardzo fajna sprawa. Jakość wykonania bardzo dobra, natomiast jak na stal jest to trochę lekkie. Maszynkę kupiłem za własne pieniądze, więc nie jest to reklama. Zapraszam Was gorąco do subskrypcji mojego kanału i zostawienia komentarzy, tudzież lajków. Dzięki temu będę miał więcej motywacji, żeby robić kolejne filmy. Napiszcie również w komentarzach, jeśli ten film Wam się nie podoba, to dajcie mi znać dlaczego i co mogę zrobić lepiej. No i cóż, widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam, cześć!